Dzień dobry kochani, tak idę i myślę, że opowiem Wam dzisiaj o słońcu i o plamach pigmentacyjnych, bo często mnie pytacie, no to w takim razie jak nie będę chronić, to wyjdą mi takie plamy pigmentacyjne i w ogóle będę brzydka i nie dosyć, że niezdrowa, to jeszcze brzydka i co tu robić? A ja Wam mówię, że to właśnie paradoksalnie filtry chemiczne powodują powstawanie plam pigmentacyjnych. Za chwilę Wam to wszystko wytłumaczę. W dzisiejszym materiale wszystko Wam objaśnię, jak one powstają, dlaczego, co to jest tyrozynaza, co to jest melanina, jak powstają plamy i jak się przed nimi chronić i czy możemy potem je zlikwidować. Więc jeżeli zlikwidować znaczy nawet kiedy wystąpią. Więc jeżeli tak, i dlaczego te filtry mogą powodować plamy. Więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. Moi kochani, jest tak, że słońce jak uderza w naszą skórę, to generuje stres oksydacyjny. Ja wielokrotnie już mówiłam, jak wyglądają komórki, które podlegają wolnym rodnikom, tak? Te wolne rodniki, co one robią z naszymi komórkami, w jaki sposób działa stres oksydacyjny. Słuchajcie, pada, więc za chwilę tu będzie wszystko mokre, ekran mokry, ale to nic, ja się nie zdrażam, bo ja muszę nakręcić dla Was film. I jeśli to słońce powoduje stres oksydacyjny, to jest sygnał dla komórek, że trzeba budować ochronę. I w tym momencie do akcji wkracza tyrozynaza. Tyrozynaza, który jest takim enzymem, takim właśnie aktywatorem, tak, który w procesie przemian chemicznych powoduje, że z tyrozyny bezbarwnego aminokwasu powstaje nam melanina, czyli ten brązowy barwnik, który potem widzimy w postaci opalenizny albo w postaci właśnie plam pigmentacyjnych. Poczekajcie, bo mi deszcz wpadł do oka. Muszę się ogarnąć. Chwila, moment. I generalnie wygląda to tak w skrócie, że z tyrozynaza powoduje, że właśnie z tej tyrozyna przekształca się w dopę, ta dopa przekształca się też dzięki tyrozynazie w dopachinon, a ten dopachinon jest takim półproduktem, z którego potem powstaje melanina i właśnie brązowe zabarwienie skóry. I teraz co się dzieje, jeżeli następuje jakaś nieprawidłowość, czyli ta cała ten cały mechanizm się zacina, bo w zdrowej skórze to powinno być chwilowe. Zabrązawiamy się, tak, żeby też chronić skórę i potem to wszystko się wycisza. Natomiast wtedy, kiedy my mamy te plamy, to są miejsca, w których dochodzi do nadaktywności tyrozynazy. Ona tam po prostu szaleje. Produkuje tę melaninę bez przerwy. Nawet jak już nie ma słońca, to ona powoduje bez przerwy. To jest tak, jakby w tej skórze była fabryka i ta tyrozynaza w ogóle by pracowała na 3 zmiany, podczas że wszyscy inni siedzą w domu przed telewizorem, piwo piją, pracownicy, to tyrozynaza na 3 etaty, chciałam powiedzieć brzydko, ale powiem ładnie, ciągnie dalej robotę. No zobaczcie, jaki ten świat na deszczu też jest ładny. Dolarek, chodź! Napadało mi na okulary do oczu. Boże, ciągle mrugam, to może lepiej tak Wam zrobię przez chwilę, chociaż żebyście sobie pooglądali naszą dróżkę, którą już znacie i Dolarka. No ja Wam powiem dalej. I co? No i produkuje się ta melanina, produkuje, ona potem jest spakowana i transportowana do komórek. No i ponieważ dostarczyliśmy za dużo tego towaru, to melanina nie rozchodzi się równomiernie, tylko zbija się w jednym miejscu, w niektórych miejscach, tak? Tworzy taki jakby gęsty, zbity konglomerat. No i taką górę tego brązowego piachu, no nie wiem jak Wam to powiedzieć, i właśnie to, co widzimy jako plamę, to są te nadmiary, które są w naszym organizmie. Czyli bardzo mi się podoba ta moja analogia do pracownika. Tyrozynaza to jest po prostu taki pracownik, który zwariował. Oszalał na punkcie swojej pracy i produkuje zbyt dużo i zbyt szybko. A melanina to jest właśnie produkt, którego on zbyt dużo naprodukował. A ta plama
to jest magazyn, w którym upchnięto ten nadmiar, bo już nie wiadomo było, gdzie go upchnąć, bo skóra nie zdążyła z jego usuwaniem, więc to jest taki pękający w szwach magazyn. Trochę się rozmazałam, bo od rana byłam umalowana, bo chciałam tak na live o tych roślinach zakazanych ładnie wyglądać, no ale to nic. Słuchajcie, i trzymając się teraz takiej analogii do tego pracownika, bo to mi się bardzo spodobało, to mamy dwa wyjścia, jeżeli się chcemy takich plam pigmentacyjnych pozbyć. Możemy po prostu, tylko nie wiem, czy ja mogę to słowo powiedzieć, bo mi za chwilę zdemonetyzują film albo usuną go w ogóle. Możemy po prostu unicestwić pracownika. O, tak unicestwić pracownika. I wtedy są tak zwane inhibitory tyrazynazy, o których Wam za chwilę powiem. Czyli to, po prostu musimy się pozbyć tego pracownika, który tak pracuje. Albo możemy spalić magazyn, bo tam jest za dużo, wysadzić go w powietrze. Czyli możemy zastosować lasery, możemy zastosować kwasy i o tym wszystkim Wam teraz powiem. A nie, jeszcze muszę Wam przez chwilę powiedzieć. Dolisław, proszę Cię, wracaj! Co ta pancia znowu ode mnie chce? Słuchajcie, jeszcze Wam muszę powiedzieć coś. Będę się dzisiaj trzymać tej analogii, bo to mi się bardzo podoba. Musimy zrobić coś, czy powiedzieć sobie, dlaczego w ogóle ta linia produkcyjna dostała awarii, tak? Czyli dlaczego ta tyrozynaza tak szaleje. Jakie są tego przyczyny? I jakie są przyczyny tego, że w jednym miejscu ona pracuje normalnie, a na przykład 2 cm dalej robi nam plamę? I te przyczyny mogą być różne. Na przykład to może być taka związane ze zwykłym fotostarzeniem, czyli też ze skumulowaną dawką UV. To znaczy, i to jest najczęstsza przyczyna, to znaczy te melanocyty, komórki naszej skóry, one mają ograniczoną wytrzymałość. My przez lata skórę wystawiamy na słońce, tak? na różne warunki atmosferyczne, ale głównie te słońce. I w pewnym momencie w naszej skórze dochodzi do swego rodzaju mutacji w obrębie komórki. I wtedy to jest tak, że właśnie ta komórka, te melanocyty, ta tyrozynaza, która się w nich zawiera, dostaje sygnał pracuj, pracuj. Nawet jak siedzimy w ciemności, nawet jak siedzimy w piwnicy, to ona ma pracuj, pracuj. Po prostu zapomina się wyłączyć, zapomina, że musi odpocząć, że naprawdę tyle nie musi tego produkować. I dlatego bardzo często takie plamy nie pojawiają się u osób bardzo młodych, tylko właśnie tam, gdzie ta skóra jest już trochę zmęczona. Te błędy takie są skumulowane przez całe życie, czyli po 40, tak, wtedy te plamy najbardziej jakby widzimy. Drugą taką przyczyną są hormony. Oczywiście, jak Wam mówiłam, hormony mogą być przyczyną wielu rzeczy, między innymi właśnie tych plam pigmentacyjnych. Bo to jest tak, że wszelkie hormony takie jak na przykład estrogeny, progesteron, one nam obniżają próg aktywacji tyrozynazy, czyli im więcej ich jest, tym szybciej ta tyrozynaza się załącza, tak? To jest jakby taki wyzwalacz tych nieprawidłowości. A to jest tak, jeżeli my mamy hormonalną terapię zastępczą, tak? Jeżeli mamy ciążę, tabletki antykoncepcyjne, to nam wszystko zwiększa próg tych hormonów też. I zarazem jakby powoduje szybsze załączanie się tyrozynazy. Też sprawiają hormony to, że tyrozynaza staje się hiperczuła i wtedy nawet jak mamy minimalną dawkę światła i muszę Wam powiedzieć, że to nie musi być takie słońce, bo my myślimy, że tylko na słońce jak wychodzimy. Nie, to może być zupełnie inne światło, to może być nawet światło, gdzieś tam doczytałam, już nie pamiętam gdzie, że nawet z ekranu monitora wystarczy, żeby enzym zaczął produkcję melaniny. Dlatego właśnie oglądanie, bo w ten sposób działają też hormony. Dlatego oglądanie telewizji czy telefonu przed zaśnięciem też ma wpływ na melatoninę naszą, tak? Która powinna się wydzielać wtedy, kiedy jest ciemno, kiedy organizm ma spać, a my stymulujemy. I tutaj podobnie tym światłem stymulujemy tyrozynazę.
Co jeszcze? Jeżeli mamy stany zapalne w organizmie, tak? A wiecie też, że stres, bo mówiłam wielokrotnie, że stres to jest generator stanów zapalnych, ale też nie zawsze, bo jeżeli mamy jakieś choroby inne, nawet na twarzy takie jak trądzik, skaleczenia, oparzenia, no to nasz organizm tam do tych miejsc wysyła gwardię komórek odpornościowych. Zobaczcie, ja idę i po prostu te przecznice, te poprzeczki, takie przecinki w lesie, one są tak urokliwe, że koniec świata. Bardzo mi się to podoba. Dobra, mówię Wam dalej. Bo właśnie te zmiany, tak nie mogę być, bo jestem cała mokra, jak ja wyglądam. Ale właśnie, bo chcę od czasu do czasu, żebyście na mnie popatrzyli, żebym ja Wam to mówiła wszystko w oczy. Bo tak jest, powiem Wam prosto w oczy. Właśnie te zmiany powodują, że w tych miejscach aktywuje się tyrozynaza. Dlaczego? Dlatego, że ona chce ochronić tę uszkodzoną tkankę po prostu pigmentem, tak? Bo tam jest cienka skóra, taka zmęczona skóra, jakaś, jak to się mówi? No, mówcie. Skaleczona skóra i ona chce ją też ochronić pigmentem, bo melanina ochrania nas przed słońcem, dlatego właśnie brązowiejemy. I tutaj też chce ochronić naszą skórę przed promieniami słonecznymi. I niestety robi to zbyt gorliwie, tak? I zbyt wiele tej melaniny potem jest produkowane i zostaje nam po tym ciemny ślad. Dlatego w miejscach ranek, w miejscach takich blizn potrądzikowych bardzo często właśnie te plamy są bardziej intensywne. Albo jak wejdziemy na słońce, to właśnie w tych miejscach opalamy się intensywniej. No i właśnie i w końcu chemia, czyli na przykład niektóre antybiotyki, głównie tetracykliny, one są katalizatorami tyrozynazy, bo one absorbują energię UV, krążąc w naszym organizmie i przekształcają ją właśnie w tyrozynazę i dają ten impuls do produkcji, do przekształcania tyrozyny w melaninę, oczywiście po drodze w te związki, o których Wam na początku mówiłam. Czyli te leki chemiczne są również powodem, czy mogą być powodem naszych plam pigmentacyjnych. No i ostatnią rzeczą to są takie niedobory metaboliczne. Poczekajcie. Czy ktoś widział mojego psa? Bo naprawdę ja już nie mam na niego siły. On będzie przywiązany do drzewa, ja będę robiła po lesie kółka i będę go odbierała z tego miejsca, w którym go zostawię. Dolar, czy ty wiesz, że ty mi robisz wstyd? Bo wszyscy myślą, no taka mądra, a pies jej w ogóle nie słucha. Proszę przyjdź tutaj do mnie i idź razem ze mną. Chciałam Wam jeszcze na końcu powiedzieć, że tyrozynaza potrzebuje miedzi. Miedzi. Przyszedłeś? No to super. I nie możesz się tak zachowywać. A teraz, moi kochani, powiem Wam, dlaczego ważne jest, abyśmy mieli w swojej diecie na przykład dużo antyoksydantów. I co ma to wspólnego z miedzią? Miedź w naszej skórze jest takim czynnikiem, który aktywuje nam tyrozynazę. Ona łączy się z tlenem, ale nie bójcie się, nie wysysa nam z organizmu, tylko to, co jest w naszej skórze. Łączy się z tlenem i tworzy jakby taki mostek, przejście, dzięki któremu tyrozynaza może utleniać, przekształcać tyrozynę potem w melaninę. I teraz, jeżeli wszystko przebiega ok, no to wszystko sobie tam czeka w kolejce, tlen czeka w kolejce, tyrozyna czeka w kolejce, miedź po kolei mówi następny proszę, następny proszę i wszystko przebiega bardzo ładnie. I tam, gdzie trzeba, się zarumienimy, właśnie ochronnie, gdzie trzeba nie i tak dalej. Ale jeżeli my mamy dużo tych reaktywnych form tlenu, tych wolnych rodników, to one z buta w drzwi i ciach do miedzi, albo oknem, albo kominem, albo nie wiadomo czym. I one tak stymulują tę miedź, że ona z kolei wymusza na tyrozynazie produkcję melaniny. Wiecie, o co chodzi? I produkuj, a komórki z drugiej strony krzyczą ratunku, jesteśmy zagrożone, więc znowu produkuj. I w ten sposób komórki zagrożone w sensie stresem oksydacyjnym, tak? No bo to szaleje wszędzie w naszym organizmie.
No i właśnie w ten sposób to również działa, więc te przemiany wszystkie w naszym organizmie są tak niezwykle ciekawe, że można by o nich czytać, opowiadać i słuchać godzinami. Czyli generalnie jest tak, że jak powiedzieliśmy, wiek, chemia, hormony są wszystkim tym, co tak napiera na ten pedał gazu, jakim jest tyrozynaza, żeby produkowała więcej i więcej i żeby właśnie nam się pojawiały te zmiany na skórze. To wszystko powoduje, że my mamy potem kłopoty. A jak my możemy z tym walczyć? No i teraz właśnie dochodzimy do sedna. Teraz zrobiłam krok w tył i prawie bym się przewróciła. Już Wam mówię. A już tak jest, która to jest godzina? Chodzimy i chodzimy. Dzisiaj nie możemy wyjść z tego lasu. Rano byliśmy 3 godziny, teraz jesteśmy znowu. Dolarek ledwo przyjdzie do domu, to już go pancia ciągnie z powrotem. Ale jakoś tak dzisiaj mi się dobrze oddycha, między innymi chyba przez to wilgotne powietrze. Tak pięknie jest w tym lesie, że koniec świata. No dobrze, to mówię Wam teraz dalej. My mamy takie 2 strategie ataku, żeby się pozbyć plam pigmentacyjnych. Aczkolwiek mówię Wam, że to jest bardzo trudne. To nie jest tak, że ja Wam teraz powiem, to zrobimy i nie będziemy. Nie, bo one są oporne. Tam mamy do czynienia z trudnym zawodnikiem, ciężkim zawodnikiem. Ale możemy spróbować. Po pierwsze, możemy zablokować fabrykę. Czyli zblokować tyrozynazę, tak? Ten silnik, który nam to napędza. I do tego są nam potrzebne tak zwane inhibitory tyrozynazy. Czyli po prostu musimy wyłączyć tego pracownika, który produkuje nam barwnik. Czy zmusza potem fabrykę do produkowania. I tutaj mamy różne substancje. Mamy na przykład kwas kojowy. To jest taki jeden z najsilniejszych inhibitorów tyrozynazy. No nie jest on ziołem, ale on dosłownie wyłapuje, bo te kwasy pełnią istotną rolę. Również kwasy na przykład wszelkiego rodzaju pochodzące z roślin, tak? Bo to każdy kwas niemalże w każdej roślinie, czy z każdej rośliny możemy pozyskać. Ja może Wam kiedyś takie zrobię podsumowanie, dla moich studentów robię, jakie kwasy są naturalnie pozyskiwane. Nie musimy wcale mieć sztucznych odczynników i sztucznie tego wszystkiego robić. No i ten kwas kojowy, on wyłapuje, dosłownie wyłapuje miedź, która jest potrzebna enzymowi do pracy, więc my mamy mniej tej miedzi, ale jak mówię, nie bójcie się, nie w organizmie, tylko po prostu tej miedzi, która potem aktywuje nam tyrozynazę. Jest też arbutyna, czyli taka pochodna hydrochinonu, która też bardzo precyzyjnie blokuje syntezę melaniny. Jest witamina C, która w wysokich stężeniach nie tylko rozjaśnia, ale ona działa na tym pierwszym etapie, czyli na tym hamuje proces utleniania tyrozyny do tego związku DOPA, o którym Wam mówiłam. Czyli tak jakby na samym początku już tę fabrykę dyscyplinuje, tak? Więc nie mamy. Więc w ten sposób możemy działać. Możemy potem wpuścić na przykład, jeżeli to nie pomaga, albo dwubiegunowo zadziałać, czyli wpuścić, jakby to powiedzieć, ekipę sprzątającą do fabryki czy do magazynu, czyli to jest złuszczanie i retinoidy. I tutaj pozbywamy się z tego magazynu po prostu. Pozbywamy się tego, co już zostało wyprodukowane i to, co zalega w naskórku. I tutaj wszelkiego rodzaju retinoidy, one przyspieszają cykl odnowy komórkowej, bo te komórki w ogóle z barwnikiem, one szybciej zostają złuszczane, bo one szybciej wędrują do góry skóry. One są bardziej przy powierzchni, więc jeżeli my złuszczamy, to szybciej się ich pozbywamy. Tylko pamiętajcie, że retinoidy bardzo też wysuszają skórę, nie mogą mieć kontaktu ze słońcem właśnie, więc stosujemy je raczej zimą i jesienią. Wyjątkiem jest bakuchiol, czyli naturalny retinol, roślinny retinol, który nie ma takich obostrzeń, bo bakuchiol można stosować przez cały rok i można swobodnie również wychodzić na słońce, więc to znowu natura daje nam tutaj taki oręż, jak żadna chemia nam nie da. No i potem mamy różne kwasy, mamy kwasy AHA, które na przykład kwas glikolowy, wiecie dobrze, glikolowy to jest jeden z najsilniejszych, jeśli nie najsilniejszy kwas.
który też nam jakby wymusza pozbycie się tych wierzchnich warstw, tych, co ja mówiłam Wam, że nasyconych melaniną, bo one są jakby najbliżej powierzchni. Ale mamy też kwas azelainowy. To jest taki bardzo inteligentny gracz, który reaguje tylko na te melanocyty, które są zbyt nadreaktywne. On nie narusza nam zdrowej skóry. Ze zdrową skórą nic się nie dzieje. On reaguje tylko na te zmiany. Więc na przykład na wszelkiego rodzaju przebarwienia pozapalne on jest bardzo dobry i możemy go w ten sposób stosować. Jest często stosowany kwas azelainowy w kosmetykach właśnie takich redukujących przebarwienia. No i oczywiście potem mamy różne takich, tak patrzę, że bo koniki tu są. Dobra, Doliś, chodź. Chodź, bo koniś tam idzie, chodź. No chodź, Dolarek. Czekajcie, chodź. Tu przejdziemy, bo koniś musi przejść. Śliczny zresztą, zaraz Wam go pokażę, tak postaram się. Słuchajcie, pokażę Wam przez chwilę, bo właśnie rozmawiałam z Panem. Pan mi pozwolił podejść, więc rozmawiałam, głaskam. Słuchajcie, ten koń to jest wart tyle, co dobry samochód. Naprawdę, albo i nawet więcej. On, niesamowity, ale wyglądał taki piękny, bo patrzyłam na niego. Wiecie, że ja kiedyś jeździłam konno. Kilka kilogramów temu, kilka lat temu jeździłam konno. Czekajcie. Jeździłam konno i nawet jeździłam na Agacie. Agat był gwiazdą. Dlaczego gwiazdą? Bo to był film, który koń, który występował w filmach. Był taki orzechowy i miał białe kolanówki, takie na wszystkich nogach. I ja dostąpiłam zaszczytu, że mogłam na Agacie jeździć, bo nie każdy mógł na Agacie jeździć. Więc ja jeździłam na Agacie i konie są super. Ona taka mądra i taka widać, że zadbana i wyczesana. I tutaj miała na górze taki, czekajcie, tutaj taki zapleciony warkoczyk z przodu i Pan powiedział, można podejść. No więc podeszłam, pogłaskałam ją. Przecudowna, po prostu przecudowna. Dolar też podszedł, ja mówię, a pies może? Nie, on mówi, ona się nie boi psów, bo się za kitą wychowują. Mówi, jak pies nie zaatakuje. A Dolar, wiecie, znacie Dolara. Ja myślałam, że nawet podejdzie bliżej, będzie się chciał bawić. Nie, on się troszeczkę, za duża dziewczyna dla niego była, za duża. No dobra, to co Wam, jeszcze na koniec miałam Wam powiedzieć o tych ciężkich kalibrach, jakimi są wszelkiego rodzaju lasery, takie już bardzo ciężkie, działa i wszelkiego rodzaju te chemiczne. Ja nawet chyba z 20 lat temu miałam sama robione takie właśnie a propos tego całego takiego złuszczania, nie, na twarzy. Też sobie raz coś takiego zrobiłam. Wyglądałam jak koszmar nocy wilkołaka, naprawdę strasznie. Ale już nie chcę takich rzeczy robić, bo ja się po prostu do tego nie nadaję, bo ja miałam nie wychodzić, nie zdrapywać, skórek łuszczących się nie ściągać, a ja musiałam zawsze coś grzebać przy tej twarzy. Więc moja siostra, która mi to robiła, opieprzała mnie, że już więcej mi nic nie zrobi. No i słowa dotrzymała. W każdym razie ja się w ogóle do tego nie nadaję. Ja to wolę tutaj obcować z tymi moimi roślinkami. Aż to piękny był koń. A czarny jak smoła. Ja pierdziu. Ale powiem tak, jak ja tak, bo Pan tak szedł, zaraz Wam powiem, czekajcie. Patrzyłam, czy nikt się nie czai, bo Pan tak jechał na tym koniu, taki Pan z takim wąsem i ja tak stanęłam, mówię, Boże, jaki piękny, no bo ja nie widziałam z daleka, czy to jest dziewczyna, a on, ja czy koń? Ja mówię, tak, wiedziałam, że to, a ja mówię do Pana, wiedziałam, że to pytanie padnie, ale oświadczam Panu, że chodziło mi o konia. On mówi, to jest ona. Ja mówię, no to się wszystko zgadza, bo dziewczyny zawsze są fajniejsze. No i tak myśmy sobie trochę pogadali, więc musiałam zrobić przerwę z 10 minutek. No,
I ja powiedziałam mu, jak patrzę na takie konie, to rozumiem, one mają w sobie coś takiego, że ja rozumiem, że za konia można zapłacić ileś milionów dolarów. Ja to rozumiem, bo ja już widziałam takie konie niekiedy w swoim życiu, bo różne to się rzeczy działy w moim życiu. I ja widziałam parę takich koni. Naprawdę się można było zakochać. Naprawdę. No dobra, to już Wam poopowiadaliśmy. Dolisław znowu gdzieś poszedł. On ma jakieś takie, wiosną go ciągnie, nie wiadomo co. Niesubordynacja się w nim odzywa. Dolisław, proszę wracać, bo będziesz się żegnał. Tak nie może się zachowywać pies, o którym ja mówię, że jest najfantastyczniejszym pieskiem na świecie. Proszę, przybywaj, Dolisław. Przybywaj. Przybywaj. I nie ciesz się aż tak, tylko ładnie usiądź i się żegnaj. Usiądź, Dolarek. On jest jakiś taki rozkojarzony. No Dolusiu, bo zmarnowałabym 2 minuty filmu, żeby wyegzekwować twój siad. A teraz proszę ładnie się pożegnaj. Zrób hoł. Pięknie i łapą się pożegnaj. Łapą się pożegnaj. Ojej, co się stało? Łapą się pożegnaj, dalej. Pożegnaj. Łapą. No nie podskakuj. On już zapomniał, co to jest pożegnanie łapą. Idziemy dalej? Idziemy, chodź. Idziemy do domku. Szybko, szybko. Czekajcie, no. Nie mam słów, po prostu nie mam słów. No dobrze. No dobrze, nic nie widzę, bo mnie pytacie bez okularów, coś tam robiłam bez okularów i mnie spytaliście, bez okularów pani Kasia? No tak, ale bez okularów, ale muszę mieć okulary, bo ja nie widzę ani ile mi czasu upływa, ani czy się wszystko dobrze nagrywa, ani czy jest rozmazany obraz, czy nie. Widzę tylko, że się rusza jakaś pomarańczowa głowa w jakimś różowym, nie wiem, skafanderku chciałam powiedzieć, ale nie skafanderek, polarku, o. Tylko to widzę, a resztę nie za bardzo widzę, no, chociaż nie. Widzę. Zrobimy o oczach kolejny program, bo też jak słyszę argument, pani niby taka ziołowa, ma okulary, a co to ma do rzeczy? To jak ja jestem ziołowa, to nie mogę mieć zmarszczek pod oczami? To jak ja jestem ziołowa, to nie mogę mieć pelikanów w rękach tutaj? To są normalne mięśnie. Mięśnie akomodacyjne oka to są normalne mięśnie. I po 40 roku życia, a ja już jestem, przypominam, dawno po 40 roku życia, po 40 roku życia te mięśnie stają się zwiotczałe, słabsze. Oczywiście możemy ćwiczyć. Ja też sobie zawsze mówię, że od poniedziałku idę na siłownię. Ale nie idę. I tak samo można robić ćwiczenia na oczy. Ja jestem w teorii przygotowana zarówno na siłownię, jak na ćwiczenia na oczy. Ale niestety teoria w praktyce czasami nie idzie w parze i u mnie też nie. I nie robię tych ćwiczeń. Pewnie gdybym robiła, to by to było lepiej. Ja wolę poczytać coś, zrobić kolejne, gdzieś tam wgłębić się w kolejne badania, niż okrążać oczami. Aczkolwiek od czasu do czasu mnie weźmie i to robię. Zaaksantynę też można jeść, ale ja chemicznych preparatów nie kupuję, więc nie kupuję tej zaaksantyny. Staram się wspierać roślinami. No i póki co, no coś tam jeszcze widzę, no. Coś tam jeszcze widzę. No ale jak już mam zobaczyć dokładnie, to już muszę mieć moje oczy. Zwłaszcza jak po całym dniu jestem już zmęczona, no bo wiecie, człowiek zmęczony, jak się cały dzień chodzi, to nogi też są zmęczone, no dokładnie takie same mięśnie. Więc dajcie naprawdę mi spokój z tymi komentarzami pod tytułem pani ma okulary, a niby tak ziółka pomagają, bo to świadczy tylko o kompletnej ignorancji tego, kto to mówi. No dobra, i nie mogę się pożegnać, ten film będzie chyba znowu długi, będą narzekalscy, ale uwaga, nie można mi narzekać już teraz, bo już są materiały na kanale, które mają do 3 minut. Shorty, codziennie Wam wkładam shorty. Są live'y, które mają do 15 minut. Cicho ci, którzy przychodzą na live'y i siedzą pół godziny. Do 15 minut. I są te filmy, które są raz w tygodniu i są dłuższe. Więc jeżeli się komuś te filmy nie podobają, to po prostu jak zobaczy, że pani Katarzyna to ci ziółko wrzuciła film, to po prostu nie oglądać.
nie oglądać, żebyście się nie musieli denerwować, bo ja tutaj gadam po próżnicy, o byle czym czasami, jestem mistrzynią dygresji, robię wtrącenia i tak to będzie, i tak to się nie zmieni, bo tak wyglądają moje filmy i tak wtedy mogę się wygadać i tak to mi się właśnie podoba. A jak mi się tak podoba, to tak będzie. Okej? No, to my Was z Dolarkiem ściskamy. Piękny ten koń, nie mogę za nim zapomnieć, ale spojrzała na mnie tymi oczami takimi. Przecudowne. A jeszcze niedawno gdzieś znalazłam i swój palcat, i swoje spodnie, i swoje ochraniacze, bo ja jeździłam w krótkich butach, ale miałam za to ochraniacze takie ze skóry i swój toczek. Wszystko znalazłam. I tak sobie mówię, może pójdę jeszcze sobie pojeździć. W pewnym momencie miałam zakaz, bo miałam nawet w kontraktach, jak robiłam, jak śpiewałam, to miałam, że w jednym takim niemieckim teatrze miałam, że nie mogę tych ekstremalnych sportów, bo byłam w pojedynczej obsadzie. A to wiecie, idą duże pieniądze i no nie może być tak, że jest główna rola i główna rola postanowi spaść z konia, nie? Księżniczka Anna. Więc miałam, że nie będę jeździć na nartach, nie będę uprawiać sportów ekstremalnych. To musiałam wszystko podpisać. Tak też miałam, ale lubiłam jeździć konno. Bardzo mi się to podobało. To na razie, pa, trzymajcie się.